Cześć, dzisiaj chciałem Was zaprosić na bardzo króciutki odcinek, który będzie poświęcony serii filmów o literaturze technicznej, a dokładniej mówiąc o instrukcjach obsługi, a jeszcze dokładniej mówiąc obejrzymy sobie bardzo króciutką czterostronicową instrukcję obsługi do domowej pralki elektrycznej typu 3 z poznańskich zakładów metalowych i emalierni. Takiej pralki niestety jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że kiedyś uda się ją zdobyć, a za wypożyczenie tej instrukcji i wielu innych, które mam tutaj w tej teczuszce i które będziemy oglądać w innych odcinkach, bardzo dziękuję Jackowi. Przyznaję, że ten dzisiejszy odcinek jest takim trochę kołem ratunkowym, bo nie chciałem rezygnować w tym tygodniu ze zrobienia dłuższego, przynajmniej kilkunastominutowego odcinka, a po prostu nie zdążyłem zrobić tego, co na ten tydzień planowałem. Po pierwsze, nie zdążyłem zająć się odkurzaczem Alpha K2, który wymaga wyczyszczenia i zmontowania. W jednym odcinku oglądaliśmy jego demontaż. Nie zająłem się też jeszcze silnikiem od tego odkurzacza Alpha K2, silnikiem typu SK5A1, chociaż przyszły do mnie zamówione nowe szczotki do tego silnika. Rozgrzebałem też ostatnio taki regulator napięcia stosowany z telewizorami w latach 60. Nawiasem mówiąc, pochodzący z zakładu Zbigniewa Barcza w Józefowie pod Warszawą. Zbieżność nazwisk jest tutaj całkowicie przypadkowa, aczkolwiek w Józefowie ta rodzinna firma rodziny Barczów istnieje do dzisiaj. Między innymi kłódki, klamki, okucia okienne są w niej produkowane. Myślałem, że ten regulator dosyć szybko przejrzymy, no ale jak to ze starymi urządzeniami bywa, okazało się, że wymaga on bardzo solidnego wyczyszczenia. Tu nie mogłem jakiejś śruby odkręcić, trzeba było ją obciąć. Tu jakieś przewody trzeba przylutować. W ogóle nie jest pewne, czy ten regulator będzie jeszcze działał, ale tak czy inaczej warto go sobie obejrzeć. Tym się też zajmiemy, ale tego w tym tygodniu nie zdążyłem zrobić. No i ponieważ już mija czas, który mam na przygotowanie filmu, postanowiłem się przynajmniej taką króciutką instrukcją obsługi do pralki zająć. Tym bardziej, że niedawno w króciutkim nagraniu oglądaliśmy taki silnik od pralek z warszawskich zakładów silników elektrycznych i pokazywałem tam też taki stary, żeliwny silnik od pralek właśnie z poznańskich zakładów silników elektrycznych i wydaje mi się, że wcale nie jest wykluczone, że tego typu silniki mogły znajdować się właśnie w takich pralkach typu 3 z poznańskich zakładów metalowych i emalierni. Czyli dzisiaj mamy poznański akcent w tym odcinku, a do warszawskich zakładów silników elektrycznych, do zakładu radiotechnicznego Zbigniewa Barcza z podwarszawskiego Józefowa też wrócimy w kolejnych odcinkach i w kolejnym odcinku zmontujemy też ten wspomniany już odkurzacz Alpha K2, ale dzisiaj główną bohaterką jest instrukcja od domowej pralki elektrycznej z poznańskich zakładów metalowych i emalierni. Ja nie robię tutaj zbliżenia na instrukcję, którą oglądam, bo postaram się ją wyświetlać Wam też na ekranie. Czyli bardzo ładna strona tytułowa. Domowa pralka elektryczna, Pometal, Poznań, poznańskie zakłady metalowe i emaliernia, Poznań, ulica Wrzesińska, nie wiem, 3 albo 2, ja tego tutaj dobrze nie widzę. Pod spodem jest jeszcze pieczątka, uwaga, tylko na prąd zmienny, bardzo fajna, bardzo ładna pralka. Jeżeli taką uda się kiedyś zdobyć, to ją sobie tutaj też chętnie obejrzę. Pierwsza strona, czy właściwie druga strona tej instrukcji, charakterystyka domowej pralki elektrycznej typu 3, wymiary pralki, ciężar własny 39 kg, ilość wody potrzebna do prania około 30 litrów, jednorazowy ładunek bielizny 1,5 do 2 kg, silnik elektryczny 220 V, 120-180 W. Z ciekawości patrzę na moc tego silnika. Nie wiem, czy nie 150 W, tutaj jest 0,15 kW chyba. Elektryczny podgrzew wody, czyli pralka wyposażona także w grzałkę, 220 V, 1500 W. Jak należy przygotować bieliznę do prania? Przed rozpoczęciem prania bieliznę należy podzielić na białą i kolorową, następnie bielizna powinna być zamoczona, co wpływa dodatnio na jakość prania i skraca czas trwania tej czynności. Miejsca bardzo zabrudzone, np. kołnierzyki, mankiety i temu podobne, zaleca się natrzeć mydłem. Przy praniu bielizny kolorowej należy prać jednocześnie sztuki o jednej barwie, bielizny delikatnej, np. firanek, koronek, batystów itp. Nie zaleca się w ogóle prać przy zastosowaniu pralki.
Przygotować pralkę do prania. Kocioł pralki należy napełnić wodą, około 30 litrów, tak aby sięgała ona poziomego wgłębienia zaznaczonego na kotle. Do wody dodaje się środki zmiękczające wodę oraz piorące. Na 30 litrów wody używa się w tym celu 3 do 4 łyżek stołowych sody bezwodnej, amoniakalnej lub proszku do prania, a ponadto w takiej samej ilości płatków mydlanych. Ilość dodawanego mydła jest zależna od stopnia zabrudzenia bielizny. Pralkę przed włączeniem do sieci należy bezwzględnie uziemić. Uziemienia pralki dokonuje się przez podłączenie przewodu uziemiającego z rurą wodociągową. W przypadku braku instalacji wodociągowej pralkę uziemia się w inny sposób, łącząc wspomniany przewód z ziemią. Tutaj na drugiej stronie nawet chyba jest fotografia takiego kranu z podłączonym przewodem uziemiającym. Jak należy prać? Po podłączeniu pralki do sieci elektrycznej do kotła należy włożyć bieliznę o łącznej wadze w stanie suchym od 1,5 do 2 kg. Dla orientacji podaje się przybliżoną wagę bielizny. Poszwa 700 g, płaszcz roboczy 650 g, prześcieradło 600 g, obrus 400 g, koszula 350 g, fartuch 300 g, poszewka 200 g, pieluszka 100 g, ręcznik 100 g, 6 chusteczek 100 g. Właściwy proces prania rozpoczyna się z chwilą uruchomienia silnika za pomocą przełącznika. Czas prania bielizny nie powinien zasadniczo przekraczać 4 do 5 minut, z tym jednak, że bieliznę słabą oraz jedwabną i wełnianą pierze się około 3 minut, natomiast bieliznę bardzo zabrudzoną oraz odzież roboczą należy prać około 10 minut. W celu zapobieżenia skręcaniu się bielizny należy ją mieszać w czasie prania drewnianym mieszadłem. Bieliznę wyjmuje się z kotła po wyłączeniu silnika. Kocioł pralki należy opróżnić, odprowadzając brudną wodę za pomocą węża spustowego. Tutaj są zresztą też jeszcze bardzo ładne fotografie pralki, łącznie z tabliczką znamionową. No i ostatnia strona, tutaj zdjęcie pani czytającej gazetę, podczas gdy pralka wykonuje swoją pracę. Jak należy płukać bieliznę? Bieliznę płucze się raz w ciepłej wodzie, a następnie kilka razy w zimnej. Czas płukania bielizny około 3 minut. Jak gotować i wybielać bieliznę? Pralka elektryczna eliminuje jedynie ręczne pranie, natomiast gotowania i wybielania bielizny dokonuje się w taki sam sposób jak przy praniu ręcznym. Podgrzewać wodę. Elektryczne podgrzewanie wody przy pomocy wmontowanego do pralki urządzenia może być stosowane zarówno do utrzymania odpowiedniej temperatury wody w czasie prania, jak też zagrzewania wody do różnych innych celów. Elektryczne podgrzewanie wody należy stosować tylko po uprzednim napełnieniu kotła wodą. No i jak konserwować pralkę? Po skończeniu prania kocioł pralki należy spłukać wodą i wysuszyć. Raz na kwartał zdjąć wypukłą ścianę obudowy i poprzez otwór w kole pasowym nalać oliwy do smarownika. Pralkę należy chronić przed działaniem wilgoci. Wydawca Reklama w Poznaniu, ulica Ratajczaka 39, druk Spółdzielnia Grafika w Poznaniu. Bardzo fajna instrukcja. Oczywiście skan tej instrukcji w pliku PDF zamieszczę do Waszej dyspozycji. Link będzie znajdował się w opisie tego króciutkiego filmu, a ja, tak jak już powiedziałem, bardzo chciałbym kiedyś taką pralkę, taką lub podobny model pralki z poznańskich zakładów metalowych i emalierni zdobyć tutaj do obejrzenia na kanale, a my na pewno w jakichś kolejnych odcinkach obejrzymy sobie i pralkę Polar, którą tutaj już kiedyś pokazywałem, i klasyczną pralkę Frania, i 2 pralki Światowit, i być może jeszcze trafi do mnie niedługo jedna pralka Światowit z początku lat 60., także ta tematyka pralnicza na pewno będzie tutaj wracała. Natomiast jeżeli chodzi o instrukcje obsługi, które mam no nie tylko tutaj w tej teczuszce, to w jednym z następnych takich odcinków poświęconych literaturze technicznej i instrukcjom obsługi obejrzymy sobie też, myślę, że fajną instrukcję obsługi odkurzaczy typu 96 i typu 95. Tym ciekawsza, że obydwa te typy odkurzaczy już tutaj na kanale się pojawiały. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Przepraszam za ten tylko bardzo króciutki odcinek. Wszystkimi tymi urządzeniami, i tymi silnikami, i tym regulatorem napięcia, i odkurzaczem Alpha K2, i innymi urządzeniami będziemy zajmować się w kolejnych tygodniach. Cześć i do zobaczenia.